wirtualna gospodarka i dlaczego jest pomocna w wyjaśnianiu sposobu rozwoju krajów rozwijających się? Lewis, kolejny modernista, pomaga nam to zrozumieć. Lewis wyróżnia w krajach rozwijających się dwa sektory współistniejące, ale nie powiązane ze sobą. Kluczem do rozwoju jest zainicjowanie interakcji między nimi. Istnieje duży, tradycyjny traditional subsistence sektor rolniczy, rolnictwa produkującego na własne potrzeby, nierynkowy, rzemieślników i drobnych handlarzy, cechujący się niską wydajnością pracy i nieograniczoną podażą niewykwalifikowanych pracowników. Jest też mały sektor kapitalistyczny, złożony z kopalni, plantacji, przedsiębiorstw produkcyjnych oraz dużych firm transportowych. Osoby zatrudnione w tym sektorze mają wyższe dochody, co pozwala im na tworzenie oszczędności, inwestowanie, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju. Wyższy dochód stymuluje także popyt konsumpcyjny, co stymuluje rozwój innych dziedzin gospodarki. Rozwój gospodarczy może być zainicjowany poprzez zapoczątkowanie interakcji między tymi sektorami, jak rozwijając sektor kapitalistyczny, który dzięki temu wchłonie nadmierną siłę roboczą z sektora rolnego. Takie działanie będzie korzystne także dla sektora rolnego, rozwiązując problemy z wyżywieniem na wsi, gdyż więcej żywności pozostanie do podziału między pozostałe osoby, które nie wyemigrowały. Jest to ważne ze względu na bardzo niską, według Lewisa, bliską zeru produktywność pracy. Ubytek siły roboczej nie powoduje zatem proporcjonalnego ubytku w produkcji żywności, a jedynie oznacza mniej osób do wyżywienia. W efekcie początkowe uprzemysłowienie kraju powodowało samonapędzający się rozwój poprzez migrację ludności ze wsi. W ujęciu Lewisa to proces, w którym rosnący sektor kapitalistyczny absorbuje coraz więcej siły roboczej z tradycyjnego sektora przy stałym wynagrodzeniu. Proces ten trwa tak długo, dopóki sektor tradycyjny dysponuje taką nadwyżką. Teoria ta opiera się na dwóch założeniach. W sektorze rolnym występuje bezrobocie ukryte. Po drugie, w sektorze nowoczesnym nie ma bezrobocia. Zostały one skrytykowane przez Todaro, który stwierdził, że po pierwsze nie ma bezrobocia na wsi, po drugie jest zawsze ryzyko, że się nie znajdzie pracy w mieście. Wadą w rozwoju jest zatem brak kapitału. Tylko dzięki akumulacji kapitału nadwyżka siły roboczej może zostać wchłonięta przez bardziej produktywny sektor kapitalistyczny. Inspiracją do takiego ujęcia była oczywiście obserwacja historii państw już rozwiniętych, na przykład okresu rewolucji przemysłowej w Wielkiej Brytanii na przełomie XVIII i XIX wieku. Istniały tam tereny wiejskie i rodzący się przemysł, a rozwój tego ostatniego był możliwy dzięki napływowi ludności i utrzymaniu płac na stałym poziomie. W modelu Lewisa zakłada się podobnie. Po pierwsze, siła robocza jest dostępna przy stałej stawce płac. Po drugie, ekspansja sektora kapitalistycznego wiąże się ze wzrostem udziału zysku w dochodzie narodowym. Po trzecie, kapitaliści ponownie inwestują część tych zysków w krajowym sektorze kapitalistycznym. Ale industrializacja Wielkiej Brytanii była napędzana nowymi wynalazkami, technika, sposoby produkcji i miała miejsce w ramach praworządności, bezpieczeństwa praw własności i zachowania wolności osobistej. Pozostaje otwarte pytanie, jak rozwinąć sektor kapitalistyczny przy braku takiego sprzyjającego środowiska. Krytycy modelu podkreślają, że model nie uwzględnia wpływu wzrostu produktywności pracy na zatrudnienie, co może wpłynąć na spadek popytu i oszczędności. Fakt, że w początkach procesu industrializacji dochody będą raczej przeznaczane na konsumpcję niż oszczędności, stąd krajowe inwestycje będą ograniczone. To, że migracja licznej ludności do miast, większa niż miejsc do pracy, doprowadziła do powstania biedy również i tam.
Podsumowując, model dwusektorowy Lewisa to modernistyczna, jednościeżkowa wizja rozwoju, nawiązująca do doświadczeń krajów rozwiniętych w przeszłości. Rozwój dokonuje się dzięki przejściu nadwyżki siły roboczej z sektora rolnego do sektora uprzemysłowionego. Dziękuję za uwagę.